Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na kanale Szydełkiem Wyczarowane. Ja mam na imię Klaudia i zapraszam Was do mojego szydełkowego świata. W dzisiejszym odcinku będę Wam pokazywać, jak stworzyć taką oto sowę, którą tutaj widzicie. Jest to naprawdę już troszeczkę wyższy poziom szydełkowania. Testowałam ten wzór prawie 2 tygodnie, w międzyczasie nagrywałam dla Was inne filmiki oczywiście, ale dzięki metodzie prób i błędów powstała oto i ona. Do wykonania tego modelu będziemy potrzebować obręczy, jeżeli byście chcieli zastosować to w formie łapacza snów, tak jak ja to zrobiłam. Tutaj wyszło mi na obręcz 55 cm. Będziemy oczywiście potrzebować szydełka i nożyczek i zarówno włóczki. Moje testy wykonywałam na różnych włóczkach i na kordonku, jednak nie dawało to takiego efektu, dlatego postanowiłam wypróbować taką włóczkę marki Allison. Będą nam potrzebne 3 motki, dokładnie 2,5, gdzie na 100 gram przychodzi 150 metrów. Do wykonania tego modelu zużyłam 2 sztuki i tyle mi zostało z trzeciej, także nawet zostaje jakaś resztka. Jeżeli byście chcieli zrobić oczywiście więcej szprosów, no to tej włóczki będzie potrzebnej z tej końcówki, która mi właśnie została. Ja się zastanawiałam w tym modelu, czy dorobić jeszcze 2 szprosy, jednak zostałam przy tych 3. Będziemy potrzebować oczywiście drewniane koraliki. I w momencie przerabiania tutaj tych słupków relefowych, które tu są widoczne, będą nam potrzebne znaczniki, wtedy będzie się dużo łatwiej szydełkować akurat ten rząd. Zatem szydełka w dłoń i zapraszam Was do tworzenia. Zatem przechodzimy do naszego szydełkowania. Chciałam Wam na początku jeszcze powiedzieć, że jeśli kupujecie motki włóczek i one są potrzebne w większej ilości, to każde motki mają numer partii produkcyjnej. I ważne jest, aby do jednej robótki używać numeru produkcji z danej serii. Przeważnie jest to opisane batch number, ponieważ to jest tutaj kod produktu, a tutaj batch number, czyli numer serii, jaką został wykonany dany model włóczki, i u mnie będzie to 300-522 i właśnie muszę zwrócić uwagę, aby wszystkie 3 motki miały taki sam numer partii produkcyjnej, ponieważ wtedy one mają ten sam odcień. Jeżeli używamy różnych partii produkcyjnych, to one nieznacznie, ale mogą się różnić odcieniami koloru. Do wykonania sowy będę używała szydełka w rozmiarze 4 mm. Filmik będzie robiony naprawdę w bardzo powolnym tempie, ponieważ jest to wzór wymagający i potrzebujemy na niego pełnego skupienia. Będę posiłkować się notatkami, słuchajcie, które zrobiłam podczas prób, kiedy robiłam pierwszy wzór. Także no nic, zostało nam przejść do szydełkowania. Naszą robótkę będziemy zaczynać od wykonania magicznego kółka. Jeżeli ktoś z Was nie wie, jak wykonać magiczne kółko, to zapraszam Was na filmik podstawy szydełkowania, w którym pokazuję dokładnie krok po kroku, jak wykonać magiczne kółko. Ja to robię dosyć niezgrabnie teraz, jednak filmik przedstawiający podstawy szydełkowania pokazuje to dosyć dokładnie. Ja już magiczne kółeczko przerobiłam, zatem teraz przechodzę do wykonania pierwszego rzędu, który będzie rozpoczynał się od 3 oczek łańcuszka. 1, 2, 3. Nawinięcie i w nasze magiczne kółko robimy 3 słupki.
pierwszy, drugi i trzeci. I teraz, kochani, w trzecim słupku od szydełka, czyli raz, dwa, trzy, jest to pierwszy słupek zaraz tutaj za naszymi oczkami łańcuszka, musimy wykonać słupek reliefowy, przerabiany od przodu, podwójnie nawijany. Czyli nawinęłam 2 razy nitkę na szydełko i teraz tutaj w przestrzeń wbijam się szydełkiem, aby przejść pod ten trzeci słupek od szydełka i przerabiam ten słupek podwójny, czyli przez 2, przez 2 i przez 2. Następnie w drugim słupku od szydełka, tutaj będziemy musieli sobie troszeczkę pomagać palcami i obracać tą robótkę, rozciągać, nawijamy i w tym słupku tutaj, w tym, de facto pod nim, przerabiamy ponownie słupek reliefowy, tym razem pojedynczy, czyli wbiłam się pod drugi słupek od szydełka i przerabiam słupek reliefowy. Następnie przerabiamy 4 słupki w nasze magiczne kółko, czyli raz, 2, 3 i 4. I teraz, kochani, musimy wykonać słupek pojedynczy, reliefowy, przerabiany od przodu w drugi słupek od szydełka, czyli ten pierwszy słupek tu pomijam i wbijam się pod tego w ten sposób i przerabiam pod nim ten słupek. Teraz musimy nawinąć 2 razy i przerabiamy słupek reliefowy w 4. słupek od szydełka, licząc również ten relief, czyli de facto w 3. Tutaj to pomijamy, te 2 słupki pomijamy, czyli ten, który jest w podstawie i ten reliefowy, i wbijamy się tutaj pod kolejnym. I teraz musimy przerobić po 2 niteczki. Raz i 2 i 3. Możemy ściągnąć nasze magiczne kółko i teraz w trzecim oczku łańcuszka początkowego przerabiamy oczko ścisłe, aby zakończyć pierwszy rząd. Jeżeli macie jeszcze jakąś lukę, to można sobie to dociągnąć. Na razie wiem, że to nie przypomina nic, ale wierzcie mi, w dalszej części będzie to już naprawdę widoczne. Przechodzimy do rzędu drugiego i zaczynamy od zrobienia 3 oczek łańcuszka. I następnie nawinięcie i w kolejnym napotkanym słupku, tutaj też będę starała się Wam to rozciągnąć, przerabiamy słupek reliefowy od przodu. Następnie w kolejnym słupku, tutaj go musicie sobie troszeczkę, powiedzmy, wyciągnąć. Również przerabiamy słupek reliefowy od przodu.
3 oczka łańcuszka i teraz, kochani, musimy przerobić słupek w słupek poprzedniego rzędu. Ja tylko się zastanawiam, bo taką notatkę sobie zrobiłam, czy to ma być w relefa, czy ma być po prostu w kolejnym słupku. Także dajcie mi chwileczkę, aby to sprawdzić. Tak jak Wam mówiłam, tutaj naprawdę ten wzór jest skomplikowany. Także nasz słupek musimy przerobić tutaj w tym słupku, pod którym przerabialiśmy reliefa. Także jest to dosyć skomplikowane, ale na tą chwilę tak to wygląda. I teraz, moi drodzy, ponownie 3 oczka łańcuszka i w miejscu, gdzie był słupek relefowy, przerabiamy słupek relefowy od przodu. Czyli w tym słupku tutaj. I kochani, ponownie musimy zrobić nawinięcie i w słupku relefowym poprzedniego rzędu przerabiamy ponownie słupek relefowy. I teraz tu, gdzie był ten jeden słupek zwykły w poprzednim rzędzie, czyli w tym kolejnym, którego tutaj widzicie, przerabiamy 5 słupków zwykłych, czyli w ten jeden musimy przerobić 5 słupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i 5. Na tą chwilę w ten sposób powinna wyglądać Wasza robótka. Przechodzimy do zrobienia tak jakby odbicia lustrzanego. Jednakże tutaj jest troszeczkę taka zmiana, że tego relefa kolejnego, oczywiście też od przodu, przerabiamy tutaj w kolejnym słupku. Czyli tu możecie zauważyć, że zaczepiony jest też słupek relefowy i jeszcze raz pod tym samym przerabiamy słupek relefowy od przodu. I jeszcze jeden słupek reliefowy w kolejnym słupku. Zastanawiam się, czy ja się kiedyś nauczę tego nazewnictwa. Tutaj może Wam się być ciężko wbić, jak mogliście zauważyć, ale jest to do przerobienia. Ponownie 3 oczka łańcuszka i słupek tutaj w słupek zwykły poprzedniego rzędu. Jego znowu tutaj trzeba sobie troszeczkę tak jakby wyciągnąć. Tutaj będziecie mieć. Myślę, że jest to widoczne. I tutaj przerabiamy słupek. I znowu 3 oczka łańcuszka. Nawinięcie. I tutaj, gdzie był słupek reliefowy, przerabiamy ponownie od przodu. I jeszcze raz to samo w kolejnym tutaj słupku. I zakończamy rząd w 3. oczku łańcuszka, który rozpoczynał ten drugi rząd oczkiem ścisłym. Tak wygląda robótka po pierwszych 2 rzędach. Przechodzimy, kochani, do rzędu 3. i rozpoczynamy go tym razem od wykonania 2 oczek łańcuszka
I następnie w miejscu, gdzie był tak jakby tutaj słupek de facto poprzedniego rzędu, wykonujemy słupek reliefowy przerabiany od przodu. Jedno oczko łańcuszka i w kolejnym słupku poprzedniego rzędu słupek reliefowy od przodu. W następnym słupku, tutaj też był reliefowy, przerabiamy 2 słupki reliefowe, czyli nawinęłam, wbijam się pod ten słupek, przerabiam raz i pod tym samym słupkiem muszę wykonać to samo. Dwa oczka łańcuszka i w miejscu, gdzie mieliśmy 3 oczka łańcuszka, to w tym trzecim oczku łańcuszka musimy wykonać półsłupki nawijane, a dokładnie w ilości 2, czyli w to jedno oczko, czyli trzecie oczko łańcuszka, przerabiam 2 półsłupki nawijane i jeszcze jeden. Z tym drugim to jest się ciężko tutaj właśnie wbić w ten łańcuszek, ale jest to do przerobienia. Teraz w miejscu, gdzie był słupek, wykonujemy półsłupek. I teraz ponownie w tym pierwszym oczku łańcuszka wykonujemy 2 półsłupki nawijane. Gdzie też będzie się ciężko, mi się już jest ciężko wbić w ten pierwszy, ale myślę, że damy rady. Pierwszy i drugi. Dwa oczka łańcuszka i tutaj, kochani, w pierwszym słupku przerabiamy 2 słupki reliefowe od przodu, czyli tak jak to robiliśmy na początku robótki, na początku tego rzędu. Pierwszy i drugi. Tak, w tym modelu jest bardzo często spotykane w tych rzędach, że te słupki są przerabiane po 2 na jednym. No dobrze, przechodzimy dalej. W kolejnym słupku musimy przerobić ponownie słupek reliefowy przerabiany od przodu. I następnie 2 oczka łańcuszka. I tutaj mamy to miejsce, gdzie było 5 słupków. Tak, 5 słupków tutaj mieliśmy. I musimy przerobić pod pierwszy. Będziemy łączyć słupki reliefowe górą. Wbijamy się pod pierwszy. Przerabiamy przez 2. Nawinięcie, wbijamy się pod drugi. Przerabiamy przez 2. I przez wszystkie 3. Musiałam troszeczkę włóczkę rozwinąć. I teraz, kochani, jeszcze raz to samo, czyli nawinięcie. Tutaj środkowy słupek pomijam i w tych 2 przerabiam słupek łączony górą, przerabiany od przodu. Czyli przez 2, nawinięcie pod kolejny słupek i przez 2 i przez wszystkie 3. No
I przerabiamy teraz 2 oczka łańcuszka, nawinięcie i napotykamy teraz tutaj te 2 słupki i w pierwszym słupku musimy wykonać 1 słupek relefowy, przerabiamy od przodu, a w tym kolejnym przerabiamy 2 słupki, czyli robię 1 i jeszcze raz pod tym samym słupkiem przerabiam drugi. 2 oczka łańcuszka, nawinięcie i teraz zobaczcie, tutaj ponownie w tym trzecim oczku łańcuszka musimy przerobić 2 półsłupki z nawinięciem, czyli w pierwszym oczku przed słupkiem, pierwszy i drugi. W tym słupku przerabiamy półsłupek i w kolejnym oczku łańcuszka, czyli w tym pierwszym z 3, przerabiamy 2 półsłupki z nawinięciem. Pierwszy i drugi. 2 oczka łańcuszka i teraz tutaj pod tym pierwszym słupkiem przerabiamy 2 słupki relefowe przerabiane od przodu, pierwszy i pod tym samym drugi. Pod kolejnym słupkiem przerabiamy słupek relefowy od przodu, następnie oczko łańcuszka i w miejscu, gdzie na początku robiliśmy słupek relefowy od przodu, przerabiamy również jeszcze raz słupek relefowy od przodu. I zakończamy rząd w pierwszym oczku, w drugim oczku łańcuszka, który rozpoczynał nam ten rząd. Tak na obecną chwilę wygląda nasza robótka. Rząd 4 za nami. Ja wiem, że podejrzewacie, że na razie to jeszcze nic nie przypomina, ale to jest wszystko potrzebne, aby właśnie uformowała się ta sowa. Przechodzimy, rząd 3, przepraszam. Przechodzimy do rzędu 4 i rozpoczynamy go od wykonania 2 oczek łańcuszka, nawinięcie i tutaj w tym słupku przerabiamy 2 słupki relefowe od przodu, czyli pierwszy i drugi. Następnie oczko łańcuszka i wokół pierwszych 2 tutaj słupków przerabiamy po jednym słupku relefowym, czyli nawinęłam, wbijam się pod słupek, przeciągam przez 2 i przez 2, nawinięcie i pod kolejny słupek robię to samo. I tutaj w tym trzecim słupku, pod tym trzecim słupkiem musimy wykonać 2 słupki relefowe od przodu. Pierwszy i drugi. 2 oczka łańcuszka i
teraz tutaj, gdzie były półsłupki nawijane, w pierwszym półsłupku napotkanym przerabiamy 2 półsłupki nawijane. Pierwszy i w to samo drugi. 5 oczek łańcuszka. Nawinięcie i teraz pomijamy kolejny półsłupek, pomijamy kolejny półsłupek, de facto 3 pomijamy i w ostatnim przerabiamy ponownie 2 półsłupki z nawinięciem. Tu są 2 oczka łańcuszka, czyli tutaj. Pierwszy i drugi. 2 oczka łańcuszka i tutaj, gdzie mieliśmy pierwszy słupek reliefowy, tutaj macie 3 słupki, taką grupę, to tutaj w tym pierwszym przerabiamy 2 słupki reliefowe od przodu pod jeden słupek, czyli raz. I jeszcze raz pod tym samym słupkiem przerabiam drugi raz. Teraz będziemy wykonywać słupek łączony górą przez kolejne 2 słupki. Czyli nawinęłam, wbijam się pod pierwszy słupek, przeciągam przez 2, nie wykańczam, nawijam, wbijam się pod kolejny słupek, przeciągam przez 2 i teraz przez wszystkie 3 pętelki. 2 oczka łańcuszka. I teraz, kochani, będziemy pracować tutaj na tym króciutkim łuku i na nim musimy wykonać 1 półsłupek, pikotek i 1 półsłupek. Czyli przerabiam najpierw półsłupek, 3 oczka łańcuszka, wbijam się w pierwsze oczko łańcuszka i wykonuję oczko ścisłe. Powstał mi pikotek i teraz pod tym samym łukiem przerabiam jeszcze raz półsłupek. 2 oczka łańcuszka i teraz w miejscu, gdzie mieliśmy słupki łączone górą, musimy ponownie wykonać słupek łączony górą, ale składający się z 4 słupków. Czyli robimy nawinięcie i tutaj, gdzie mamy pierwszą partię tych 2 słupków, pierwszy słupek przerabiamy pod obydwoma. Ale nie wykańczam. Nawinięcie i teraz nadal tu, gdzie była partia tych 2 słupków, wbijamy się pod ten drugi. Przerabiamy przez 2 i nie wykańczamy. Ponownie nawinięcie i tym razem tu, gdzie mamy partię 2 słupków, najpierw przerabiamy pod tym pierwszym, przeciągam i przez 2, nawinięcie i teraz jeszcze raz, ale pod obydwoma słupkami. Przez 2 i mamy teraz 5 pętelek na szydełku i przez wszystkie 5. I przechodzimy do wykonania odbicia lustrzanego. Rozpoczynamy od 2 oczek łańcuszka i teraz tutaj znowu mamy ten krótki łuk i na nim najpierw robimy półsłupek, 3 oczka łańcuszka i oczko ścisłe w pierwszym oczku łańcuszka, żeby wykonać pikotek. I na tym samym łuku jeszcze raz półsłupek. 2 oczka łańcuszka i
I teraz mamy partię 3 słupków i tutaj w pierwszym słupku i w drugim przerabiamy słupek łączony górą, czyli wbijam się pod pierwszy, przeciągam przez 2, nawinięcie, wbijam się pod kolejny, przeciągam przez 2 i przez wszystkie 3. W kolejnym słupku musimy przerobić 2 słupki relefowe od przodu, czyli nawinęłam, wbijam się pod słupek, przeciągam przez 2, nawinięcie, jeszcze raz pod ten sam słupek, przez 2 i przez 2. 2 oczka łańcuszka, nawinięcie i tutaj w pierwszym półsłupku wykonuję 2 półsłupki z nawinięciem. Pierwszy i drugi. Pięć oczek łańcuszka, nawinięcie i teraz w ostatnim tym półsłupku, czyli 3 musimy pominąć, przerabiamy ponownie 2 półsłupki z nawinięciem. Raz i 2. 2 oczka łańcuszka, nawinięcie i znowu mamy tutaj teraz słupki. W pierwszym słupku wykonujemy 2 słupki relefowe przerabiane od przodu. Pierwszy i drugi. W kolejnych 2 słupkach przerabiamy po jednym słupku relefowym od przodu. Oj, jeden słupek tutaj pominęłam. Trzeba właśnie na to zwracać uwagę, słuchajcie. Zobaczcie, tutaj mi się ten jeden schował i właśnie pod nim muszę przerobić mój pierwszy słupek i pod tym kolejnym drugi. Oczko łańcuszka i tutaj, gdzie był początkowy słupek, przerabiamy 2 słupki relefowe. Pierwszy i jeszcze jeden pod to samo. Drugi i zakończamy rząd w drugim oczku łańcuszka, który rozpoczynał nam tutaj ten rząd. Oczkiem ścisłym. I tak wygląda nasza robótka po rzędzie 4. Wymagający projekt, prawda? Przechodzimy zatem do rzędu 5. I rząd 5 rozpoczynamy od 2 oczek łańcuszka. Nawinięcie i w pierwszym tutaj napotkanym słupku przerabiamy słupek relefowy przedni. I teraz w drugim tym słupku, który mamy, przerabiamy 2 słupki relefowe przednie, czyli wbijam się pod słupek, przerabiam pierwszego relefa i jeszcze raz to samo pod ten sam słupek. Następnie 2 oczka łańcuszka i teraz przez kolejne 3 słupki w każdym przerabiamy po jednym słupku relefowym. Pierwszy, drugi
i trzeci. I tutaj został nam do przerobienia ten jeden słupek i w nim przerabiamy 2 słupki reliefowe. Pierwszy i drugi. I teraz 2 oczka łańcuszka, nawinięcie i będziemy przerabiać półsłupki nawijane, łączone górą. Czyli nawinęłam, pomijam tutaj półsłupek poprzedniego rzędu i wbijam się w tym kolejnym i przeciągam swoją nitkę i mam teraz raz, 2, 3 pętelki na szydełku. Nawinięcie, wbijam się pod łańcuszek i przerabiam przez te wszystkie 5 pętelek. I teraz na naszym łańcuszku musimy zrobić jeszcze 3 półsłupki z nawinięciem. Pierwszy, drugi i trzeci. I teraz, kochani, ponownie ten półsłupek nawijany, przerabiany górą, czyli nawijam, wbijam się pod łańcuszek, mam 3 pętelki na szydełku, nawijam, wbijam się w pierwsze oczko półsłupka, mam 5 pętelek na szydełku i przez wszystkie 5 przeciągam włóczkę. 2 oczka łańcuszka i tutaj, gdzie był pierwszy słupek reliefowy, przerabiamy 2 słupki reliefowe pod nim, czyli pierwszy i drugi. Nawinięcie i przez kolejne 2, a de facto widzicie 3, bo tutaj jest słupek łączony górą, ale jego liczymy jako 1. Przerabiamy słupek reliefowy łączony górą, czyli wbijam się najpierw pod ten jeden słupek, przeciągam przez 2, nawijam, wbijam się pod te 2 słupki, przeciągam przez 2 i przez wszystkie 3. Oczko, 2 oczka łańcuszka i teraz tutaj, gdzie był łuk z 2 oczek łańcuszka, wykonuję półsłupek. I na tym króciutkim łuku muszę jeszcze wykonać pikotek, czyli 3 oczka łańcuszka, wbijam się w pierwsze oczko łańcuszka i przerabiam pikotek i pod tym samym łukiem przerabiam półsłupek. 3 oczka łańcuszka, pomijamy pikotek i w następnym łuku przerabiamy półsłupek. Następnie pikotek i półsłupek pod ten sam łuk. Mamy 2 pikotki, jeszcze musimy zrobić 2, czyli 3 oczka łańcuszka. Tutaj słupki połączone górą pomijamy i wbijamy się pod kolejny łuk, przerabiamy półsłupek, 3 oczka łańcuszka i pikotek, czyli oczko ścisłe w pierwsze oczko łańcuszka i półsłupek pod ten sam łuk. 3 oczka łańcuszka i tu na tym króciutkim łuku wykonujemy ponownie półsłupek, pikotek, czyli 3 oczka łańcuszka i oczko ścisłe, pierwsze oczko łańcuszka i półsłupek pod ten sam łuk. Zobaczcie. Powinniśmy mieć 4 pikotki. Raz, 2, 3, 4. Jeżeli macie 4,
to wszystko jest prawidłowo. Tu jest pikotek, tu, tu i tu. Przechodzimy dalej do zrobienia odbicia lustrzanego, czyli wykonujemy 2 oczka łańcuszka, nawinięcie i przez pierwsze 2 słupki, czyli tutaj ten jeden liczymy, te 2 słupki liczymy jako 1, ponieważ on był łączony górą, przerabiamy słupek relefowy łączony górą od przodu. Czyli mam 2 pętelki, nawijam i pod kolejnym słupkiem przerabiam słupek przez 2 i przez wszystkie 3. I teraz w kolejnym słupku relefowym przerabiamy 2 słupki relefowe od przodu. Pierwszy i drugi. 2 oczka łańcuszka, nawinięcie, wbijam się w drugi półsłupek, czyli ten tutaj pomijam i wbijam się tutaj. Przeciągam tylko niteczkę i nie wykańczam. Nawinięcie, wbijam się pod łuk, przeciągam i przez wszystkie pętelki teraz. To jest ten nasz półsłupek nawijany, łączony górą. I teraz w ten łuk musimy zrobić jeszcze 3 półsłupki nawijane, czyli pierwszy, drugi i trzeci. I teraz półsłupek nawijany, łączony górą, czyli nawijam, wbijam się pod łuk, nie przeciągam, nawijam, wbijam się w pierwszy półsłupek, wyciągam i teraz przez wszystkie 5. 2 oczka łańcuszka i teraz w kolejnym napotkanym słupku relefowym przerabiam 2 słupki relefowe od przodu. Pierwszy i drugi. I kochani, w kolejnych 3 słupkach przerabiam 3 słupki pierwszy, oczywiście relefowe od przodu, drugi i tutaj w kolejnym trzeci. 2 oczka łańcuszka i w kolejnym napotkanym tutaj przerabiam 2 słupki relefowe od przodu. Pierwszy i drugi pod ten sam słupek. I teraz jeszcze 2 słupki relefowe, już Wam pokazuję, bo pewnie zastanawiacie się, gdzie ma być ten drugi. Pierwszy pod ten słupek, a kolejny wykonujemy pod ten króciutki tutaj łańcuszek, nie pod ten tu od góry, tylko tutaj poniżej, czyli tu. I zakończamy oczkiem ścisłym w drugim oczku łańcuszka, który rozpoczynał ten rząd. I przechodzimy do rzędu 6. Rozpoczynamy go od 2 oczek łańcuszka i następnie w kolejnym napotkanym słupku przerabiamy słupek relefowy od przodu. W kolejnym słupku robimy to samo, czyli słupek relefowy przerabiany od przodu. I został nam tutaj do przerobienia ostatni ten słupek. Pod nim przerabiamy
2 słupki relefowe. Pierwszy i drugi. 3 oczka łańcuszka, nawinięcie i teraz tutaj mamy partię tak jakby 5 słupków. Przez pierwsze 2 przerabiamy słupek łączony górą relefowy od przodu, czyli wbijam się pod pierwszy słupek, przeciągam nitkę przez 2, nawinięcie, wbijam się pod kolejny słupek, przeciągam nitkę przez 2 i przez wszystkie 3. Mamy przed sobą 2 kolejne słupki. W tych słupkach robimy słupki relefowe od przodu. Pierwszy i drugi. I w kolejnym, czyli tym ostatnim tutaj, musimy przerobić 2 słupki relefowe od przodu. Pierwszy i pod tym samym robię drugi. I teraz, kochani, może jeszcze Wam to pokażę, jak to tutaj wygląda. W ten sposób na razie ten początek rzędu. I teraz musimy przerobić słupki zwykłe, mianowicie nawijamy i tu, gdzie mamy półsłupek łączony górą i jego pomijamy, skupiamy się na tych 3 środkowych półsłupkach i w tym pierwszym półsłupku przerabiamy słupek. Dwa oczka łańcuszka, nawinięcie i w kolejnym słupku przerabiamy słupek. Dwa oczka łańcuszka i w tym kolejnym półsłupku przerabiamy słupek. Nawinięcie, pomijamy ten półsłupek łączony górą, pomijamy łańcuszek i tutaj mamy pierwszy nasz słupek relefowy i w nim robimy 2 słupki relefowe od przodu, czyli pierwszy i pod to samo drugi. Nawinięcie i teraz mamy 3 słupki, a de facto 2, ponieważ tu jest 1, a tu jest 1 łączony górą, składający się z 2 słupków i wokół nich robimy słupek łączony górą. Czyli wbijam się pod ten pierwszy, przeciągam przez 2, zostawiam na szydełku nawinięcie, wbijam się tu pod obydwa te słupki, przeciągam przez 2 i teraz dopiero przez wszystkie 3. Oczko łańcuszka, nawinięcie i słuchajcie, musicie troszeczkę sobie obrócić, tak jakby tą robótkę, aby zobaczyć tutaj główkę tego ostatniego słupka, bo w tą główkę, czyli tu, musimy przerobić 2 słupki. Pierwszy i drugi. I teraz, kochani, pokażę, jak to wygląda. W ten sposób, jak widzicie, zaczynają nam się kształtować tutaj oczy naszej sowy. To oczko już jest bardziej przerobione, a za chwilę dojdziemy do tego drugiego oczka. Ale zanim dojdziemy do tego drugiego oczka, to musimy wykonać oczko łańcuszka. I tu, gdzie był pierwszy łuk z 2 oczek łańcuszka, przerabiamy 2 półsłupki. Raz.
i 2. 3 oczka łańcuszka, pomijamy pikotek i w kolejnym łańcuszku przerabiamy najpierw 2 półsłupki, teraz pikotek i w tym samym łańcuszku jeszcze 2 półsłupki. Trzy oczka łańcuszka, pomijamy pikotek i w kolejnym łańcuszku przerabiamy najpierw 2 półsłupki, trzy oczka łańcuszka, aby wykonać pikotek, i pod tym samym łukiem jeszcze 2 półsłupki, pierwszy i drugi, i ponownie 3 oczka łańcuszka, pomijamy pikotek i pod kolejnym łukiem przerabiamy 2 półsłupki, pierwszy, drugi, 3 oczka łańcuszka i w pierwsze oczko łańcuszka wykonuję oczko ścisłe, aby zrobić pikotek, i w tym samym łańcuszku jeszcze wykonuję 2 półsłupki. 3 oczka łańcuszka, pomijamy pikotek i mamy krótki łuk, i tutaj robimy tylko 2 półsłupki. I w tym rzędzie powinniśmy mieć 4 pikotki. Sprawdzam. Raz, 2, 3. Gdzie mi czwarty uciekł? Pozwólcie podwójnie sprawdzić w schemacie. Kochani, przepraszam, tak, 3 pikotki. Zobaczcie. Udowodnię Wam, że się teraz nie mylę. Ten schemacik jest naprawdę bardzo trudny, ale zobaczcie, tu jest nasz środek rzędu i od tego robimy odbicie lustrzane. Jesteśmy teraz przy 6. rzędzie, więc środkowy mamy tylko 1, po prawej i po lewej mamy po jednym, co nam daje 3 pikotki. Także wszystko się zgadza, już się bałam, że będę musiała ponownie pruć, ale jest wszystko w porządku. Czyli tutaj mamy 3 pikotki i możemy działać dalej. Aż się ucieszyłam. Dobrze, oczko łańcuszka, nawinięcie i tutaj w pierwszym tym słupku wykonujemy 2 słupki. Pierwszy i drugi. I teraz nawinięcie. I wokół tych 2 słupków, które były łączone górą, musimy wykonać słupek relefowy łączony górą. Tak, tylko zapomniałam, że po tych 2 słupkach najpierw musimy zrobić oczko łańcuszka. Czyli tak, mamy przerobione 2 słupki, oczko łańcuszka, nawinięcie i wbijamy się pod te 2 słupki, które były łączone górą. I przeciągamy przez 2. Nawinięcie i pod kolejny słupek się wbijamy i również przeciągamy najpierw przez 2 i teraz przez wszystkie 3. I pozostał nam tutaj jeden słupek do przerobienia i w nim przerabiamy 2 słupki relefowe. Pierwszy i pod ten sam słupek drugi. I
teraz musimy wykonać nasze oko, czyli nawinięcie. Pomijamy półsłupek łączony górą i wbijamy się w tym kolejnym. I przerabiamy słupek. 2 oczka łańcuszka, nawinięcie i w środkowym półsłupku przerabiamy również słupek. 2 oczka łańcuszka i w trzecim półsłupku przerabiamy słupek. W ten sposób. I teraz, kochani, wokół, tutaj pomijamy oczywiście półsłupek, łańcuszek i mamy pierwszy słupek relefowy. Wokół niego robimy 2 słupki relefowe. Pierwszy i drugi. I teraz wokół 2 kolejnych słupków przerabiamy słupki relefowe od przodu oczywiście. Pierwszy i drugi w kolejny. W ten sposób. I następnie wokół kolejnych 2 przerabiamy słupek relefowy od przodu łączony górą. Czyli przeciągam się pod pierwszym słupkiem i przez 2 niteczki, nawinięcie, przeciągam się pod kolejnym słupkiem, przez 2 niteczki i przez wszystkie 3. 3 oczka łańcuszka, nawinięcie i została nam końcówka rzędu do przerobienia. Pod pierwszym słupkiem robimy 2 słupki relefowe od przodu, pierwszy i drugi. I teraz przez kolejne 3 słupki wykonujemy słupki relefowe od przodu, czyli nawinięcie, wbijam się pod pierwszy z tego pakietu 3, przerabiam słupek relefowy od przodu. W kolejnym robię to samo. I w tym ostatnim napotkanym również. I zakańczam rząd w drugim oczku łańcuszka, który rozpoczynał ten rząd. I po rzędzie 6 nasza robótka wygląda w ten sposób. No już te oczy są dosyć widoczne, zaczyna się robić ciekawie, zatem przechodzimy do rzędu 7. I rząd 7 rozpoczniemy ponownie od 2 oczek łańcuszka, nawinięcie i tutaj w przestrzeni między słupkami wykonujemy 1 słupek zwykły. Teraz nawinięcie i w kolejnym słupku, a bardziej pod, wykonujemy słupek relefowy przerabiany od przodu. Nawinięcie i znowu w przestrzeń między słupki przerabiamy słupek zwykły. Nawinięcie i w kolejnym słupku przerabiamy słupek relefowy od przodu. Nawinięcie, w przestrzeń pomiędzy słupki przerabiamy słupek, nawinięcie i w kolejnym słupku relefowym przerabiamy słupek relefowy od przodu. I jeszcze raz nawinięcie i w przestrzeni między słupkami przerabiam słupek i w ostatnim słupku słupek relefowy przerabiany od przodu.
powinno to tak wyglądać. 2 oczka łańcuszka, słupek, relew, słupek, relew, słupek, relew, słupek, relew. Czyli mamy raz, 2, 3, 4 zwykłe słupki i raz, 2, 3, 4 słupki relefowe. Przechodzimy dalej, wykonujemy 3 oczka łańcuszka, nawinięcie, pomijamy łańcuszek i tutaj mamy słupek łączony górą, składający się z 2 słupków, to pod te 2 słupki wkładam szydełko i przeciągam nitkę, ale nie wykańczam, ponieważ musimy wykonać słupek łączony górą. Ponownie nawinięcie, wbijam się pod kolejny słupek, przeciągam przez 2 pętelki i przez wszystkie 3. Nawinięcie i przez kolejne 3 słupki robimy słupki relefowe przerabiane od przodu. Pierwszy, drugi i trzeci. Tak na tą chwilę to wygląda. I teraz, kochani, w miejscu, gdzie był słupek poprzedniego rzędu, przerabiamy słupek. Na łańcuszku z 2 oczek łańcuszka robimy 3 słupki. Pierwszy, drugi i trzeci. I ponownie w miejscu, gdzie był słupek, przerabiamy słupek. Ponownie mamy łańcuszek z 2 oczek łańcuszka, więc tutaj przerabiamy 3 słupki. Pierwszy, drugi i trzeci. Nawinięcie i tutaj w tym słupku przerabiamy słupek. Teraz tutaj mamy ten słupek relefowy i w tym słupku jeszcze przerabiamy zwykły słupek, a następnie będzie taka drobna zmiana, także ponownie wykonam bardzo powoli. W kolejnym słupku, w kolejnych 2 słupkach de facto będziemy łączyć je górą, z tym, że pierwszy słupek będzie zwykły, czyli nawinęłam niteczkę, wbijam się w pierwszy napotkany słupek poprzedniego rzędu i przeciągam tylko przez 2. Nawinięcie i teraz tutaj, gdzie był słupek łączony górą, składający się z 2 słupków, to pod te 2 słupki muszę włożyć szydełko, przeciągnąć niteczkę przez 2 pętelki i przez wszystkie 3. Oczko łańcuszka, tutaj ono jest dosyć niewidoczne, ale tutaj mieliśmy oczko łańcuszka, więc go pomijamy i w tym słupku, który tutaj jest widoczny, przerabiamy 2 słupki. Pierwszy i drugi. Następnie został ostatni słupek i pod tym słupkiem robimy 2 słupki relefowe od przodu. Pierwszy i drugi. Tak teraz wygląda nasza robótka. Przechodzimy teraz dalej do łuku, gdzie były pikotki. Teraz powinno nam wyjść 5 pikotków. Zaczynamy od 2 oczek łańcuszka. Pomijamy tutaj łańcuszek.
łańcuszek, oczko łańcuszka i te 2 słupki i wbijamy się w pierwszy łańcuszek napotkany z tych 3 oczek i przerabiamy 2 półsłupki, pierwszy i drugi, pikotek, czyli 3 oczka łańcuszka i oczko ścisłe w pierwsze oczko tego łańcuszka i w ten sam łuk 2 półsłupki, pierwszy i drugi, 3 oczka łańcuszka, pomijamy pikotek i wbijamy się w kolejny łańcuszek, przerabiamy 2 półsłupki, pierwszy, drugi, trzy oczka łańcuszka i pikotek, czyli oczko ścisłe w pierwsze oczko łańcuszka i 2 półsłupki pod ten sam łuk. Trzy oczka łańcuszka, pomijamy pikotek, znajdujemy kolejny łuk i pod nim przerabiamy 2 półsłupki, 3 oczka łańcuszka, wbijam się w pierwsze oczko łańcuszka i robię pikotek i 2 półsłupki pod ten sam łuk. Trzy oczka łańcuszka i półsłupek pod kolejny łuk i jeszcze jeden, 3 oczka łańcuszka i pikotek i 2 półsłupki pod ten sam łuk. Sprawdzamy, co nam tutaj wyszło. Raz, 2, 3, 4. A mówiłam, że ma być 5. Jeszcze sobie sprawdzę. Raz, 2, 3, 4, 5. Tak, 5. Czy ja gdzieś łuk pominęłam, albo nie widzę jednego pikotka. Dobrze, kochani, czas na podwójne sprawdzenie razem ze schematem. Już do Was wracam. Okazało się, że wszystko jest w porządku. Słuchajcie, to było po prostu moje przejęzyczenie się. Faktycznie w tym rzędzie mają być 4 pikotki i już Wam to pokażę. Jesteśmy na rzędzie tym żółtym i nasz środek rzędu przypada na 3 oczka łańcuszka, czyli z lewej strony, z prawej strony 2 pikotki i z lewej strony 2 pikotki. Ja po prostu ten pikotek źle policzyłam i dlatego mi tutaj wyszło 5, ale mają być 4. 2 z jednej i 2 z drugiej. Także wszystko jest prawidłowo. Bardzo się z tego cieszę. Chyba jestem już po prostu zmęczona, ale dokończymy ten rząd. Wykonujemy teraz 2 oczka łańcuszka, nawinięcie i tutaj, gdzie mieliśmy 2 słupki, pod tym pierwszym słupkiem wykonujemy 2 słupki relefowe przerabiane od przodu. Pierwszy i drugi. Następnie nawinięcie i w kolejnym słupku z tych 2, gdzie były przerabiane w jednym miejscu, to jest tutaj ten, przerabiamy 2 słupki. Tutaj może Wam się być ciężko wbić, ale idzie to wszystko zrobić. Pierwszy i drugi. Oczko łańcuszka i teraz nawinięcie wokół tego słupka łączonego górą, czyli
de facto pod te dwa przeciągam szydełko przez dwa, nie wykańczam, bo łączymy górą i w kolejnym tutaj tym słupku trzeba troszeczkę tą robótkę rozciągnąć i tutaj jest słupek, przerabiamy słupek zwykły przez dwa i teraz przez wszystkie trzy, czyli tutaj mamy relefa łączonego ze słupkiem zwykłym. Następnie w kolejnym słupku wykonujemy słupek, w kolejnym napotkanym słupku słupek i teraz mamy miejsce, gdzie były dwa oczka łańcuszka, to tutaj wykonujemy 3 słupki, pierwszy, drugi i trzeci i miejsce, gdzie był słupek, przerabiamy słupek, następnie w miejscu, gdzie były dwa oczka łańcuszka, przerabiamy 3 słupki, pierwszy, drugi i trzeci i w miejscu, gdzie napotykamy kolejny słupek, przerabiamy słupek. Zaraz Wam to pokażę. Tak, bo teraz już będą słupki relefowe. To jest od momentu pikotka, w ten sposób to wygląda. Tutaj dosyć się ukrywa, ponieważ kształtuje nam się okosowy. Także przechodzimy dalej. W kolejnych 3 słupkach musimy wykonać 3 słupki relefowe przerabiane od przodu, czyli w tym pierwszym napotkanym przerabiam słupek relefowy od przodu, w kolejnym robię to samo i w następnym również. I teraz muszę wykonać 2 słupki łączone górą i możecie się znowu zastanawiać, bo widzicie 3 słupki, ale de facto te 2 tutaj tworzą jeden słupek, ponieważ one były łączone górą, czyli wbijam się pod ten pierwszy, przeciągam przez 2, nawinięcie, wbijam się pod te 2 słupki, przeciągam przez 2 i przez wszystkie 3. 3 oczka łańcuszka, nawinięcie i tutaj w pierwszym słupku przerabiam słupek relefowy, następnie w przestrzeni między słupkami, czyli zaraz za tym słupkiem, przerabiam słupek zwykły, czyli to, co było tutaj na początku rzędu. Nawinięcie, słupek relefowy od przodu, nawinięcie, słupek w przestrzeń, nawinięcie, słupek relefowy od przodu, nawinięcie, słupek zwykły w przestrzeń, nawinięcie, słupek relefowy od przodu, nawinięcie, słupek w przestrzeń, nawinięcie i słupek relefowy od przodu. I ponownie zobaczcie, wyszły nam tutaj raz, 2, 3, 4, 5 relefów, ponieważ ten jeden to tutaj jest ten środkowy i raz, 2, 3, 4 słupki zwykłe, czyli wszystko się zgadza i zakończamy ten rząd oczkiem ścisłym w oczko drugie łańcuszka, które rozpoczynał ten rząd. Teraz nie chcę tak jak ja chcę, więc muszę zakończyć tak jak robótka chce, ale też to w niczym nie przeszkadza. I na tą chwilę oczy sowy i cząstka głowy już jest widoczna. Kochani,
Na tym rzędzie 7 zakończymy pierwszą część filmiku. Mam nadzieję, że Wam wzór się podoba i będziecie ze mną szydełkować. Zapraszam Was wkrótce na drugą część. Pozdrawiam cieplutko, do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa!